Zostałem kierownikiem Wydziału Propagandy. To jakoś chyba NRD wtedy powstawało. Taka sprawa niemiecka była niesłychanie ważna i ja zrobiłem taką analizę. Przedstawiłem na prezydium Zarządu Stołecznego stosunek młodzieży do Niemiec. Gdzie przy pomocy jakichś tam studentów, współpracowników udało mi się takie badania socjologiczne zrobiłem, choć wtedy jeszcze nawet nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak socjologia. Okazało się, że to zrobiło niesłychaną furorę. Niesłychaną furorę. W KC to gdzieś w biuletynie przedrukowane, pochwały zbierałem. Więc następną analizę zrobiłem. Stosunek młodzieży do Związku Radzieckiego. A w międzyczasie przyjęto mnie do partii w marcu 1953 roku. Bo tam wtedy mi przesunięto po prostu. Nie to, że mi zakazano wstępować, po prostu przesunięto mnie, kiedy... No i tam w jakimś momencie mnie tam przyjęto. Wspominam o tym, no to znaczy zrobiłem ten stosunek młodzieży do Związku Radzieckiego i równocześnie kierownictwo partii postanowiło zrobić analizę pracy ZMP w ten sposób, że 3 województwa miały złożyć analizy, 2 przemysłowe, Warszawa, Katowice i Jednowiejskie, już nie pamiętam jaki. No i mnie zlecono oczywiście, warszawskie prezydium zleciło mi przygotowanie projektu tej analizy i ja ją zrobiłem tak, jak uważałem za słuszne, czyli prawdziwie, czyli po prostu o rozkładzie organizacji. Co zabawne, Jurek Wołczyk, który był wówczas przewodniczącym Zarządu Stołecznego, przyjął to. Bardzo mu się to spodobało i takie było stanowisko kierownictwa Zarządu Stołecznego, po prostu, że w związku jest źle, że się wali rozkład, że nastąpił rozkład. No i poszedłem z tym na spotkanie z Bermanem. Pamiętam, po dniu przyszedł, po południu, nie poszedł do siebie, tylko przyszedł do mnie i słuchaj, Jacek, tam to są takie stosunki, że jak nie stukasz obcasami, nie mówisz, tak jest, to mówią, kurwa mać, że jesteś zarozumiał. Woda sodowa wam, towarzyszu, do głowy uderzyła. Był nieogolony, taki jakiś zmartretowany. No powiedzieli mu, że jest czarnowictwo. Weźmy tak wymienili parę uwag na ten temat. Poszedł. Następnego dnia rano wzywają mnie do Wołczyka. Tak się zdziwiłem, co przyszedł, nie zaś. Przybiegam do niego, tam siedzą wiceprzewodniczący, ścisłe kierownictwo Zarządu Stołecznego, znaczy wiceprzewodniczący, kierownik Wydziału Organizacyjnego, kierownik Wydziału Propagandy, znaczy ja. A wchodzę ostatni i tam Wołczyk referuje właśnie, że tu oto czarnowictwo się u nas zaczęło. Że tu mamy towarzysze, musimy przyznać, że czarnowictwo, że to tego. A już do czego dopuszczamy, już ta analiza stosunku Związku Radzieckiego nieprawdziwa, kłamliwa, wroga. Ja siadam, słucham, po czym zaczynam się upierać przy poprzedniej wersji. A Wołczyk mówi, woda sodowa nam też ukurek do głowy uderza. A ja mówię, tu są takie stosunki, że jak człowiek nie stuka obcasami i nie mówi tak jest, to mówią, kurwa mać, woda sodowa wam do głowy uderzyła. Przy czym nie było obyczaju mówienia takich słów na zebraniach, posiedzeniach. Był taki rytuał, mówiono sobie towarzyszu na przykład, mimo że ludzie byli na ty. Wszyscy w ogóle zgłupieli kompletnie. On jeden wiedział, co mówi, on spuścił głowę i mówi, że mi się namyślił, czy ja chcę pracować tu z wszystkimi razem, zgodnie ze stanowiskiem kierownictwa, czy nie. Ja chcę pracować, ale takie mam zdanie i nie zmienię. No to mówi, idź do domu, masz urlop.